Witajcie telewidzowie! My dzisiaj mamy już godzinę 15 i dopiero wyszliśmy z pokoju. No trochę spraw organizacyjnych, a to Marcinowi filmy powysyłać, a to tata jeszcze coś tam prasował. No i teraz wychodzimy, wiewióreczka. Piękna, tak. Idziemy się przejść na Stare Miasto. Chiang Mai słynie z świątyń i właśnie tutaj doszliśmy do pierwszej. Nie była ona w naszym planie, ale jesteśmy. Jak już jesteśmy, to wejdziemy. Jak świątynia, to i oczywiście odpowiedni ubiór. Pamiętajcie o tym. Ja przygotowana zazwyczaj mam albo właśnie taką lekką koszulę, albo jakąś chustę. Tu widać, że jest w takim starym tajskim stylu zrobiona. Miniaturka leżącego Buddy. Coś małe te doniczki na tak duże kwiatki. Przechodzimy dalej, ale piękna wieża. To widać, że to jest stare. Tam się zapatrzyłam, a tutaj po prawej stronie też jaka piękna świątynia. To wejdziemy do środka. Trzeba zdjąć buty przed wejściem. Wow, ale wrażenie robi. Te postacie w środku zawsze mnie zadziwiają, bo wyglądają jak prawdziwi ludzie. O, teraz się akurat odbija. Może Wam pokażę z drugiej strony, ale z daleka to wyglądał jak prawdziwy człowiek. A Ty jakie masz wrażenie? Gabinet figur woskowych. Jest tabliczka. Maryka zostaje na dole. Dla kobiet wstęp zabroniony. O proszę, do tej drugiej mogłam wejść, a tutaj już do tej nie. Ale na schody to ja chyba mogę wejść, popatrzeć. Do środka chyba ja po prostu nie mogę wejść. Przez próg. Przez próg wchodzić nie będę, ale zerknę jak to wygląda w środku. Pięknie też. Warto było tutaj zajść. O, jeszcze na koniec nam jakiś piękny ptaszek śpiewa. Idziemy teraz dalej. Sangam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dharmam Sharanam Gacchami. Tutaj widać, że dom odnowiony, ale wejście, zobaczcie, jeszcze w takim starym stylu. Drzwi drewniane, belki. Mijamy, widać jakąś instagramową kawiarnię teraz. Sesje zdjęciowe. Tu dziewczyny nawet jakie kapelusze wypożyczyły. Jakbyś miał teraz na szybko porównać Chiang Mai a Bangkok, no wiadomo, tutaj dużo nie zobaczyliśmy, no ale pierwsze wrażenie, to co byś powiedział? Co lepsze? Chiang Mai spokojniejszy. Bangkok to jest taka, no jak ktoś lubi przepych, jak ktoś lubi się bawić, szaleć, no to Bangkok oczywiście. Co prawda tutaj też wieczorami wcale nie jest źle. No właśnie, wieczorami tutaj tak samo się dzieje. No Bangkok, no trochę inny ma klimat, trochę inny jest. Idziemy dalej i próbujemy dojść do tego centrum historycznego, a widzimy, że tu kolejna świątynia, tylko z tej strony chyba do niej wejścia nie ma. Ten dom to mi się kojarzy z Laosem. Dochodzimy do głównej ulicy, a tu kolejna świątynia. Wejdziemy zobaczyć, ale na pierwszy rzut oka widać, że jest zaniedbana. Jak na buddyjską świątynię, to sporo tutaj samochodów stoi. Wygląda to bardziej jak parking. Weszliśmy dalej, proszę, taka konstrukcja. Strumyk sobie płynie. Tutaj liście zagrabione, więc jednak trochę o to dbają. O, tutaj kolejna kubka liści. Tutaj coś robili. Ale widać, no ta świątynia tak samo, zobaczcie, porośnięta już krzakami. Tylko sobie mogę wyobrazić, jak pięknie ona wyglądała, gdy była nowo zrobiona. Tygrys, smok, nie wiem co to w sumie jest, ale ogon to już stracił, czyli swoje lata ma. Tata zauważył, że one pozłacane były, ale kolor właśnie straciły w większości. Tam mamy kolejnego. Tutaj przy świątyni to ładnie wygląda, a ten też tak już do połowy stracił kolor. Samo wejście piękne, robi wrażenie. Tutaj malowidła. Weszliśmy do środka i wydaje nam się, że tutaj na tych obrazkach jest cała historia opowiedziana właśnie tej świątyni. Zobaczcie, tutaj przyjechał, tutaj kąpiel jakaś, ktoś ich goni, przez morze jechali, przybywali. Później tutaj, co to jest? Co oni tutaj robią? A na dole mamy współczesną wersję. Góry, bawoły, normalni ludzie, już nie postacie. Tutaj tak samo król, przybycie króla na wioseczkę. Dalej właśnie do tej świątyni. A jest tak samo to bambusowe, co Wam wcześniej pokazywałam na zewnątrz. Co myślałam, że oni coś robią, dlatego tak sobie trzymali piasek, a tutaj jednak wiąże się z tym jakaś historia. I mamy główne miejsce w świątyni. Świetne połączenie kolorów. Kto nas już trochę ogląda, to pewnie wie, że ja nie jestem fanką świątyń, a ta jednak mi się bardzo podobała. Opuszczamy już tę świątynię i idziemy na drugą stronę do kolejnej. Wchodzimy do świątyni, a tutaj cennik. Myślałam, że najpierw za wstęp.
Czytam dalej, a to chodzi o masaż. 250 batów, czyli jakieś 30 zł, ale ciekawe, czy to za pół godziny, czy za godzinę. Powoli zmieniam swoje zdanie o Chiang Mai, coraz bardziej mi się tu podoba. Przyszliśmy na tył tej świątyni i tutaj tak samo. Piękna budowla. Na końcu zauważyliśmy jeszcze taki budynek i można do niego wejść, więc sprawdzimy, co jest w środku. Ja już widzę, nie wiem, czy Wy też, ale tak samo wielki posąg. Ale to są ukryte perełki w tych świątyniach, no nie mogę. A tak nazywa się ta świątynia. Doszliśmy pod główną bramę do wejścia do Starego Miasta, a tutaj jakieś stragany się rozkładają. Może coś w weekend będzie. Zaszliśmy do 7-Eleven, pani już robi mi herbatę. Tajska herbata z mlekiem, wydaje mi się, będzie. Pani się chyba uczy, bo zobaczcie, ile obsługi do tej kawy przyszło. Wszyscy studiują tutaj listę, jak tę herbatę zrobić. No ciekawe. W 7-Eleven mają także taką rozpiskę, że normalna słodkość 50% albo 0 cukru do tego. No i teraz tutaj już robią, mam dodane pół, bo chciałam taką medium i teraz normalnego mleka pani jeszcze dolewa. Mieszankę już mam. Jest, chyba będę miała w końcu herbatę. Tata prowadzi mnie tutaj do lodówek, ale mówi, Chciałem piwo kupić. I co? Otwieram, a tu kurza melodia. Alarm się włącza, bo jest przed 17. Zakaz. jestem ciekawa, czy to, czy po prostu, żeby nie kradli ludzie, bo może kradli Nie, wcześniej. no absolutnie drugie z boku, gdzie masz Red Bulle i tak dalej, nie wyje. Ale numer, to pierwszy raz takie coś widzę. Trochę się pośmialiśmy w tym 7-Eleven, powiedziałam pani Nani Mak. Pani się pośmiała z mojego tajskiego, czyli że bardzo dobrą robotę zrobiła. Za 35 batów taka herbatka. Słyszałam, że w Tajlandii to już tak odchodzą od tego, a jak widać wcale nie. Tutaj można nawet takie ładne krzewy podziwiać. I jak się idzie po mieście, tak samo zapach piękny się unosi w powietrzu. My dzisiaj chyba do naszej świątyni nie dojdziemy, które były planowane, bo ciągle po drodze mamy jakieś stopy. Tutaj kolejna. O, widzę, wiewiórki chodzą po drzewie. No i wszystkie wiewiórki nam się pochowały, ale widać po gałęziach, że sporo ich tam buszuje. Świątynia? Ale czyżby była zamknięta? Zaraz zobaczymy. A, otwarta. Pierwszy raz tak się spotkałam, żeby świątynia była zamknięta, że drzwi po prostu nie są otwarte. Też ładnie wygląda. No te posągi w środku schowane, naprawdę coś niesamowitego. Jestem ciekawa, jak na przykład Tajowie, czy w ogóle Azjaci przyjeżdżają do nas i wchodzą do kościołów katolickich i wisi tam Jezus za każdym razem, w sumie prawie za każdym razem taki sam na krzyżu. I co oni sobie wtedy myślą? O, kolejny już i kolejny. Tak samo my tutaj wchodzimy i dziwimy się, że jest po prostu ten Budda jakby zbudowany dom, taki pałacyk dla Buddy, a tak jak u nas, kościół po prostu i Jezus wisi na krzyżu. Jest i wiewióreczka, ale jak ona piszczy. Nie wiem, czy szuka małych, albo szuka kolegów, koleżanek. O, teraz jeszcze lepiej ją widać. U nas rude, a tutaj takie brązowawo-białe. Chyba coś zgubiła. Dopiero co wspomniałam o tych budowlach, buddach też w środku, świątyniach ogólnie. I teraz spotkaliśmy parę z Meksyku i on do mnie podchodzi, mówi tak, nie wiem co to jest, wiesz co to jest? I taki zdziwieni w ogóle, taka parka jakby pierwszy raz widzieli jakąś świątynię. Także zaskoczenie może być, jeśli ktoś nie wie, nie był w takich krajach, to faktycznie może się zdziwić, że jest tego sporo i się zastanawiać, co to jest, po co to służy. W jakim stylu zrobiona ta tajska restauracja? Jaki balkon, budowla, wieżyczka na górze. Wygląda na to, że w końcu doszliśmy do świątyni, do której chcieliśmy przyjść. Ile wstęp? 50 batów za osobę dorosłą. Zapłaciliśmy niespełna 6 zł od osoby, dostaliśmy bilecik i już jesteśmy na terenie świątyni. Na samym wyjściu mamy już takie ogromne drzewo i zaraz obok świątynię. A do tej świątyni kobiety też nie mogą wchodzić, więc tato, idź za mnie, sprawdź co tam słychać. Marice zabronili, więc w związku z powyższym tylko ja wejdę. Świątynia jest niesamowita. Kolorowe ściany i najprawdopodobniej też cała historia opisana, jak ta świątynia powstała. Sufit bardzo bogato rzeźbiony.
A na tabliczce było napisane, że kobietom wstęp wzbroniony z powodu menstruacji, że to zaburza tutaj świętość tej świątyni. Za to mężczyźni też, którzy są nieodpowiednio ubrani, im też się odmawia wstępu, bo zaburza tutaj to właśnie ten spokój, tą harmonię. O, ja z tej strony mogę trochę podejrzeć, jak to wygląda. O wow, ale to my chyba do tamtej świątyni musimy dojść. Osoby na słoniu z 3 głowami to my dzisiaj jeszcze nie widzieliśmy. Miało być mniej na bogato, a ja tutaj widzę, że to jest na bardzo bogato. Piękne wykończenia, złote, czerwone smoki na wejściu. Wchodzimy do środka. Trwa jakaś modlitwa, medytacja. Tutaj porobione już gotowe dary dla mnichów można kupić i ofiarować. Tutaj są zawieszki z różnymi zwierzętami, a tutaj jest taka kartka z datą urodzin. To idzie właśnie tak rocznikiem. Wybieracie, który jest wasz. Wybieracie i możecie zawiesić właśnie jak tutaj chłopak zawiesza teraz. Wow, kojarzy mi się w ogóle z Angkor Wat w Kambodży. Przeczytałam, że ta świątynia ma ponad 600 lat i wygląda tak surowo, ponieważ została zniszczona podczas jednego z trzęsień ziemi. Kiedyś podobno znajdował się tak samo tutaj szmaragdowy Budda, który dzisiaj znajduje się w Bangkoku. Tu jakie stare dzwony? Dzwoń na szczęście, tak. Obydwoma. A życzenie było? Są następne. O, następne są. No to teraz kolej na mnie. Ja też. Teraz patrząc na te zdjęcia, to skojarzyły mi się ruiny Majów w Tikal w Gwatemali. Ta stupa ma ponad 80 metrów wysokości i kiedyś była najwyższym budynkiem w Chiang Mai. Ta świątynia została w 1990 roku odbudowana i tutaj dobrze to widać. Po prawej stronie właśnie mamy ten kawałek odbudowany, ale jest w sumie taka mieszana ta cegła. Tutaj właśnie najlepiej to widać. Nowa część i po lewej stronie ta stara. No, czuć kawał historii w tym miejscu. A niewiernych spuszczali tą zjeżdżalnią. Tam Budda siedział na górze, a jak komuś nie przypasowało chlaprachu, ciachu i po strachu. Tak mówisz? Ładną historię sobie ułożyłeś. Tutaj mamy jakieś 2 świątynie, które są w remoncie, a teraz trafiliśmy do miejsca, gdzie są nagrobki. Gdzie ci ludzie są pochowani? Tutaj w tych ścianach? Jest kilka minut po 18 i już coraz mniej ludzi w świątyni. Za to promienie słoneczne teraz idealnie oświetlają tą stupę. Zróbmy szybkie podsumowanie. 50 batów to jest jakieś 6 zł, tak? No, warto na pewno to wszystko obejrzeć. W przewodnikach jest napisane, że tu nie ma przepychu. No to życzę im powodzenia, jeśli w tych świątyniach nie ma przepychu. Jest bardzo dużo. Warto to wszystko obejrzeć, przejść się, przespacerować dookoła, zobaczyć groby z tyłu. Też warto. No i co? Polecamy. Jak ja się cieszę, że dzisiaj wyszliśmy z domu. Ten dzień w ogóle się nie zapowiadał, że będzie fajny, a zmieniam zdanie o Chiang Mai. Naprawdę fantastyczna świątynia i ja nie wiem czemu, bo tu wcześniej nie byliśmy.
I całkowitym przypadkiem trafiliśmy na Night Market. To idziemy zobaczyć, co tutaj mają, może coś przekąsić. W planach była w sumie jeszcze jedna świątynia, ale stwierdziliśmy, okej, już na dzisiaj dosyć świątyni, 3 czy ile tam było, nawet 4 odwiedziliśmy, także czas iść na Night Market i jeszcze w jedno miejsce, właśnie taki market jakby nad kanałami. Pan tutaj sprzedaje zupki z kaczki, kurczaka. Tutaj dalej widzę tom yum, khao soi. Dla miłośników owoców również coś się znajdzie. A tutaj pani z panem sprzedają wszystkie zupy po 50 batów, to niecałe 6 zł. Dalej mamy pad thai'a za 40. Tutaj sprzedają wrapy, ale nie widzę za bardzo, gdzie to mięso, chyba że z tym mięsem to robią. Tutaj jaki piękny boczunio. Dla tych, co lubią słodycze, również coś się znajdzie. Jocie, mamy i goloneczkę. A w środku gotują się już jaja. Jest i barbecue, co tutaj pan ma? Nawet jakąś rybę. Ciekawe, czy to z tego kanału za nim, czy nie. A takie kurczaki jedliśmy na Koh Samui. Tutaj widzę wątróbka, jeśli się nie mylę. Dupki kurze? No jakieś żołądki czy podroby. Idziemy teraz na drugą stronę, zobaczymy, co tutaj mają. Już widzę słodkości, jakieś ciasta. Ulala, duży wybór pani ma. Tutaj jakieś kary z misek. Dosyć spora noga z kurczaka, 30 batów, czyli jakieś 3,40 złotówka. Tu trochę mniejszy, 25 batów. My bierzemy takiego kurczaka 129 batów, 14,50 złotówka. Tutaj kolejne miejsce z barbecue, ale kurczaka to już my mamy. Tutaj smażone ryby, nie smażone, suszone ryby chciałam powiedzieć. Tu oczywiście jak zwykle tajskie przysmaki, jajka faszerowane. Ryby suszone dalej. O, a tutaj pani robi kukurydzę na węgielkach z masłem chyba w środku. O nie, nie wierzę, co ja tu widzę. Zobaczcie, sushi. Tu mamy po 5 batów, a na górze po 10 batów. 10 batów to złoty 13. Doszliśmy prawie do końca. Myślałam, że tam jeszcze zjem zupę na końcu, tą żółtą, ale po drodze zobaczyłam, że jest khao soi gai, czyli z kurczakiem, więc no nie oprę się temu. Jak już tu jestem, to spróbuję. Mam już swoją zupę, to jest typowa zupa z północy Tajlandii, khao soi. Moim zdaniem w smaku trochę jak panang, ale bez orzeszków. Tutaj jest smażony makaron, kurczak, noga, specjalny makaron. No i sos trochę przypomina to, jak wspomniałam, red curry, a trochę panang, sos panang. I taki talerz kosztuje 50 batów, czyli 5,60 w złotówkach. Kto zaczyna podsumowanie jedzenia? Ja ostatnio jadłam lepszą tą zupę. Dzisiaj nie była aż tak pikantna i dla mnie nie była aż tak doprawiona, aczkolwiek nadal smaczna, zjedzona cały talerz. Nie wiem, o co chodzi, bo Maryka jakieś tam khao soi sobie coś tam, tak to podobno się nazywa, wzięła. Natomiast ja poszedłem na łatwiznę. Pod 7-Eleven jakiś pan stał z kurczakiem za cały kurak. Taki pieczony, elegancka, chrupiąca, soczysta skórka. Ojej, masz palce lizać. No nie mogłem sobie odmówić. Wziąłem całego kuraka. A za ile? 129 batów, mówiłam, tak. 129 batów. I co? I teraz siedzę i nie mam siły się ruszyć, bo prawie całego zjadłem. Umiar trzeba mieć, tato. No to zupka delikatnie i już, no. I teraz to, mieliśmy iść dalej nad kanał. Takie miejsce jeszcze jedno wybrałam i Pójdziemy. Brzuszki najwyżej pójdą do dołu. powoli się może doczłapiemy. Dawno nie widziałam masażu na ulicy, a tym bardziej takim sposobem. Zobaczcie, pan ma tutaj różne takie gadżety. 10 minut kosztuje 100 batów, czyli lekko ponad 11 zł. No wygląda pani na zrelaksowaną, to chyba dobrze pan to robi. Pan nam dał swoją wizytówkę i jakbyście chcieli, to nawet do hotelu dojedzie. Jeśli bym tego kurczaczka nie zjadł, to taką rybę to bym ojejku wciągnął. Mówisz? To jutro. No. Jutro będzie okazja. Pani ją w ogóle robi na takim grillu tutaj. Zostawiamy już Stare Miasto, idziemy na drugą stronę, czyli na naszą stronę już. Szliśmy główną ulicą, a teraz weszliśmy w jakieś takie malutkie dróżki i zero ludzi. Przecież to nie ja wybrałem, tylko Maryka sobie wybrała. Trafiła w sedno. Po prostu zero ludzi, nic, cisza i psy jeszcze nas pogoniły. No właśnie, te psy najgorsze. Ale już idziemy, wyszliśmy z tego zakamarku. Ktoś tutaj nas minął, przynajmniej tu już widać jakaś cywilizacja. Idziemy i słyszymy
modlitwy. Kolejna piękna świątynia przed nami. Myśleliśmy, że w środku będzie piękna świątynia, a tutaj Pan do nas wyszedł i powiedział, że jest pogrzeb mnicha. I tak samo tutaj zebrała się jego rodzina, już jest po tej całej celebracji mszy. Próbowaliśmy podpytać i zrozumieć, co dalej się dzieje z ciałem, ale niestety nie zrozumieliśmy, nie dogadaliśmy się z Panem. Gdzie my to trafiliśmy teraz? Sanghin. Jakiś hotel chyba to wygląda, ale taki apartamenty, dosyć wysoki. No nietypowe budynki na Chiang Mai. Tu mamy kolejny jakiś taki duży hotel. Od jutra chcemy wziąć skuter i tak szliśmy do tego miejsca, do którego my chcemy dojść. No i patrzcie, 200 batów, a wszędzie w mieście 300 batów, 250, już niżej nikt nie chciał zejść. A jeszcze Pan mówi, jak dzisiaj weźmiemy wieczorem, no to dzisiaj już nam nie policzy, tylko dopiero od jutra. Zawsze przed wzięciem skutera, przed decyzją bierzemy taką próbną jazdę, żeby sprawdzić kierunkowskazy, hamulce. Mimo że cena skutera była naprawdę zachęcająca, to Pan nie był przyjemny i mówi, tak, bierz już teraz. Jakoś dziwnie mi się tym skuterem w ogóle jeździło, nie mogłam tak do końca dodać gazu. On mówi, tak, dobry jest, będzie super. I takie namawianie mnie. Pan był z Turcji i trochę miałam takie obawy, a obok podeszłam do Tajów i od razu uśmiechnięci, tak, to jedno, drugie, a jeszcze ten pan właśnie wcześniejszy dodał, czy ty mnie grasz? Ty chcesz spróbować kolejny skuter? No jak mi nie gra jeden, no to chcę spróbować drugi. On, tylko możesz spróbować, ale daj mi gwarancję, że go weźmiesz. Ja mówię, jak mogę dać gwarancję, jak mi się tym na przykład źle jedzie? Także nie, ja takich akcji nie lubię, wolę czuć się bezpiecznie i dobrze, także najwyżej jutro czegoś poszukamy i zapłacimy więcej. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu, bo już tutaj coś pichcą. Proszę, muzyka na żywo. Jest tutaj klimacik nad tym kanałem. Ale numer, tę piosenkę kiedyś śpiewałam na konkursie. Na zmianę śpiewałyśmy zwrotki. Ale Pan ma angielski akcent. Jest kilka minut przed 21 i widać, tam Pani też składa swoje stanowisko już. Tutaj to chyba w ciągu dnia warto przyjść. Klimat tutaj jest naprawdę fajny, takie dosyć stare domki, pewnie w ciągu dnia. Tutaj, jak wspomniałam, więcej bud jest potwieranych, ale niestety z tej rzeki smródki, no zapach to jest taki, no mniej przyjemny już dla nosa. Zobaczcie, Pan jak podlewa tutaj kwiatki. Rzuca konewkę do kanału, napełnia. Ma już teraz całą konewkę. No i kwiatuszki tutaj wzdłuż, jakie piękne rosną. No tak, ktoś musi o nie dbać, zobaczcie. Przechodzimy teraz na drugą stronę kanału przez taki oświetlony mostek. Ojej, dostałam głową, znaczy w głowę tą latarką tutaj, światłem. No i będziemy teraz szli po drugiej stronie. Idziemy sobie ulicą, idziemy i zobaczcie, ile tutaj szczurków małych. Znaczy w sumie takich małych to wcale nie małych. I tam śpią. Sporo ich tutaj na tym śmietniku. Wygląda na to, że doszliśmy na kolejny jakiś nocny market. Tym razem tak samo sprzedają tutaj sporo ciuchów. Szliśmy i teraz spojrzałam na mapę, że jesteśmy na Anusarn Market. Całkowicie przypadkowo po drodze do hotelu. Mamy piękne pocztówki, trójwymiarowe. Prosto z Tajlandii, no ładne, ładne. Ale ciekawe, ile takie kosztują. Jak jakiś tuk-tuk, a tam jest chyba tuk-tuk. Może bym jakąś wzięła na pamiątkę. Póki co żadnego jedzenia tutaj nie było. Same ciuchy, buty, ciuchy, walizki, jakby takie, no, wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o ubiór, czy też pamiątki z Tajlandii. Zobaczcie, co znalazłam w Chiang Mai. Magnes 7-Eleven nie gra, ale jest teraz na USB 350 batów, to jest jakieś 40 zł. No lekko Pani to chyba przesadziła. Wygląda na to, że doszliśmy pod główne wejście. To jak już jesteśmy, to wejdźmy zobaczyć do środka. A w środku jeszcze więcej ubrań. To faktycznie same stragany z ubraniami. Okej, nie tylko z ubraniami, również z pamiątkami, z pierdółkami, okularami, miseczkami, popielniczkami i wszystkim, o czym w sumie pomyślicie, co można przywieźć z Tajlandii. Po prostu bazar, przypomina mi to Chinatown. Pierdółki się skończyły i wygląda na to, że jest i jedzenie. Nawet bar się znalazł. Kebaba też tutaj kupicie. Jest po 22, a zobaczcie, tutaj sklepy w ogóle się nie zamykają jeszcze. Ten bazar naprawdę nie ma końca, nie wiem ile już idziemy, ale bardzo długo. Wygląda na to, że z Anusar Bazaru przyszliśmy na Night Bazaar, chyba że jedno i to samo, bo naprawdę te sklepy się nie kończą. Idziemy cały czas tą samą ulicą i jest i kolejny market, ale tu to już nie wchodzimy. Pomijmy już ten zakupowy szał, wracajmy do domu. Nie już te zakupy, znaczy nie zakupy, ale ta ulica wymęczyła, naprawdę jest tu głośno, dużo się dzieje, wszędzie gra muzyka, no i mnóstwo ludzi też. Wygląda na to, że po niezliczonej ilości kilometrów tej ulicy doszliśmy
do końca tego marketu. Myślałam, że zahaczymy jeszcze dzisiaj o Chinatown w Chiang Mai, ale już nie damy rady, wracamy do hotelu. 350 metrów nam zostało. Kilka minut po 23 i jesteśmy w hotelu. Robimy sobie jeszcze szybką kawę, bo ten dzień jeszcze dla mnie się nie kończy. Zaraz siadam. To znaczy zaraz jak zaraz. Za jakąś godzinę mam zajęcia, więc jeszcze godzinka na odpoczynek, prysznic, przygotowanie się do zajęć. Ktoś musi pracować. Jesteśmy już w pokoju. 10 km zrobiliśmy na piechotę. Wyszliśmy o 16, a wróciliśmy po 23. Ja jestem też zaskoczona Chiang Mai. Do tej pory jakoś omijałam to miasto i nie podobało mi się, a dzisiaj myślę, że super spacer i właśnie chyba o to chodzi, żeby wrzucić na luz, przejść się przez to miasto i nie jakieś, nie wiadomo czego oczekiwać, tylko po prostu zatrzymywać się tam, gdzie Wam się coś spodoba. Na luzie. A jeszcze chciałam Wam pokazać, jak moje stopy wyglądają po naszym dzisiejszym spacerze. Ja nie wiem, co tu dzisiaj się zadziało. Buty miałam, oprócz świątyni, a uwalone jak nigdy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Pa!